Dziś sprawdzę przecinarkę tarczową firmy Makita model DHS 680. Zapraszam na test. Szybko o parametrach. Średnica tarczy to 165 mm. Maksymalna głębokość cięcia przy kącie 0 stopni to 57 mm. Przy kącie 45-41 mm. Natomiast wybierając kąt 50 stopni ostrze zagłębi się na 37 mm. Urządzenie wygodnie układa się w dłoniach. Rączka, jak i uchwyt przedni jest ogumowany. Hak lekko się rozkłada do pozycji frontalnej. Natomiast więcej siły wymaga skierowania uchwytu w lewą stronę urządzenia. Aby to zrobić, trzeba wcisnąć i przekręcić hak. DHS 680 napędza silnik bezszczotkowy. Po wciśnięciu startera urządzenie wyświetla na wskaźniku stan naładowania baterii. Aby uruchomić pilarkę, należy odblokować dźwignię, a następnie wcisnąć starter. Taki zestaw zabezpieczeń chroni przed niekontrolowanym rozruchem. Blokada startera jest przemyślana i nie sprawia trudności w pracy prawą, jak i lewą ręką. Podziałka lakierki jest czytelna, choć sama zmiana kąta czasem się przycina, ale nie przeszkadza to w użytkowaniu. Posiada blokadę do precyzyjnego cięcia pod kątem 45 stopni. Osłona tarczy tnącej pracuje lekko. Należy pamiętać, by wyłącznie stosować tarcze tnące z oznaczeniem prędkości równej lub wyższej niż wartość prędkości oznaczonej na urządzeniu. Dane tarczy widoczne są na nadruku. Aby wyjąć kluczyk sześciokątny, najlepiej zwolnić blokadę głębokości cięcia. Wymieniając ostrze, należy przyciskiem zblokować wał, a następnie odkręcić śrubę dociskową. Wskaźnik naładowania baterii i trybu pracy luźno osadzony. Okrągła dioda na wskaźniku informuje nas o trybie pracy urządzenia. Przecinarka automatycznie dobiera tryb ze względu na obciążenia. Gdy dioda nie świeci, narzędzie pracuje w trybie dużej prędkości, natomiast gdy zapali się, urządzenie przechodzi w tryb wysokiego momentu. Położenie górnej prowadnicy posiada możliwość regulacji za pomocą śrubki po lewej stronie. W zestawie otrzymujemy dwa akcesoria: dyszę odpylającą i prowadnicę wzdłużną. Przejdźmy do testu. Na początek sprawdźmy dokładność cięcia. Odmierzę 10 cm i prowadząc pilarkę po linii, sprawdzę długość odciętego kawałka.
Po zmierzeniu element jest mniejszy o 1 mm. Cięcie pod kątem wymaga dużej dokładności i pewnej ręki od operatora. Tarcza pozostawia lekkie szarpnięcia na drewnie, co wynika z ilości zębów na tarczy. Im więcej, tym mniej szarpnięć. Po spasowaniu elementów wygląda to dobrze. Dopiero przyłożenie kątownika pokazuje, że elementy nie składają się w kąt 90 stopni. Niestety drewno nie jest idealnie równe i mam wrażenie, że to jest przyczyną tych rozbieżności. Wykonałem kolejny test na szerszej desce i tu już wygląda to znacznie lepiej. Przejdźmy do cięcia. Wyraźnie słychać w pracy pilarki zmianę trybów pracy. Przy odcinieniu bardzo wąskich fragmentów osłonę tarczy blokuje odcinany element i wtedy należy ręcznie odciągnąć osłonę. Osobiście jestem mega zadowolony z tego modelu, bo jest bardzo wydajna i spełnia moje oczekiwania. Gdybym miał podać minus, byłaby to dźwignia blokady głębokości cięcia. Po zamknięciu opada niżej podstawy pilarki. Kilka razy po odkładaniu i podnoszeniu urządzenia blokada potrafiła się zwolnić, ale to naprawdę zdarza się bardzo rzadko. W głównej mierze dzięki tej pilarce powstał domek dla dzieci, do którego zapraszam na wizytę w linku poniżej. Podsumowując, pilarka warta uwagi. Najlepiej w zestawie z baterią 5 Ah, co sprawi, że praca stanie się przyjemnością. Na dziś wystarczy. Miłego i do następnego.